Witajcie kochani! Dziś zrobimy chlebek z cebulką, ale nie byle jaką, tylko karmelizowaną w troszkę inny sposób. No cóż, zaczynajmy! Najpierw zróbmy zaczyn. 1 łyżkę mąki, 5 g drożdży, odrobina ciepłej wody i 1 łyżeczkę cukru, wszystko dokładnie wymieszać, by składniki się połączyły. I odstawić do podrośnięcia. Trwa to około 30 minut. Cebulkę obieramy i kroimy w piórka, dość drobne. Na patelnię wlej olej, włóż cebulkę i na wolnym ogniu smaż, aż zmięknie. Nie dodawaj żadnych składników. W tej części muszę powiedzieć, iż ta karmelizowana cebulka jest inna, gdyż do standardowej karmelizowanej cebuli dodaje się ocet i czerwone wino, przyprawy. Tu ich nie ma, gdyż robimy ją jako składnik do chleba. Na karmelizowaną cebulkę potrzebujemy około 800 g cebuli surowej. Rodzaje cebuli są dowolnością. Można zrobić z czerwonej, białej, żółtej. Można mieszać dowolnie. Każda cebulka ma troszkę inny smak.
ja robię z cebuli, którą mam akurat w domu. Trzeba pamiętać, iż cebulka, gdy zmięknie, zmniejszy objętość. Gdy cebulka jest już miękka i zmniejszy objętość, dodajemy cukier i sos sojowy. Mieszamy wszystko dokładnie i wyłączamy. Sos sojowy, którego dodaję do karmelizowanej cebulki, używam do wielu potraw, nie tylko do gotowanych, ale i do surowych, jak sałatki. I tu może paść pytanie, jak to lub dlaczego go używam. Otóż jest to produkt probiotyczny. Dzięki procesowi fermentacji ziaren soi wspiera mikroflorę jelitową i wspomaga trawienie. Dokładnie tak samo jak nasze polskie kiszonki. Tak więc, gdy już wiemy, że jest to produkt probiotyczny, to można się domyśleć, że jest słony. I tak jest. Dlatego cebulki nie posypujemy solą podczas smażenia, gdyż sos sojowy zrobi wszystko za nas. Ważna informacja jest taka, iż nie każdy może jeść smażoną cebulkę, gdyż jest ciężka na jelita i często boli brzuch po większej ilości. Też to miałam, dlatego od wielu lat stosuję ten sos i nie mam z tym problemów. By szybciej przystygła, warto przełożyć ją do większej metalowej miseczki. Do dużej miski przesiej mąkę, dodaj razową, też przesiej i pozostałe składniki. Sól, cukier, zakwar sna, barszcz biały, wodę. Wszystko wyrabiamy na gładkie ciasto. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Gdy ciasto podrośnie i cebulka ostygnie, mieszamy wszystko razem i przekładamy do foremek wyłożonych papierem do pieczenia. Odstawiamy do wyrośnięcia. Chleb jest przepyszny, aromatyczny, mięciutki, nawet lekko wilgotny, ponieważ jest zawarty w nim tajny składnik olej. Chleb jest pyszny, aromatyczny, w całym domu pachnie karmelizowaną cebulką. Obłędny w smaku, w zapachu, w wyglądzie, wszyscy domownicy szaleją. Sąsiedzi pytają się, co to za przepis. Spróbujcie, bo warto. Coś nieprawdopodobnie pysznego.